Cześć, to ja Justa, witam Was w nowym odcinku z cyklu Justa animuje. Dzisiaj będzie taki bardzo zabawny odcinek o rysownikach. Opowiem Wam dzisiaj o kilku takich ciekawostkach związanych z tym, jak niby można odróżnić rysownika pasjonatę od rysownika profesjonalisty. Oczywiście będą to zabawne stwierdzenia, o których możecie się dowiedzieć w internetach, więc potraktujmy ten nasz odcinek jako taki humorystyczny film. Mianowicie zobaczycie kilka ciekawostek, w tle będzie moje rysowanie, moje kolorowanie kredkami szkolnymi, kredkami dla pasjonatów tygrysicy i kotka domowego, którego mogliście też zobaczyć na moim odcinku, gdzie opowiadałam Wam o programie CorelDRAW. W tym przypadku będzie to kolorowanie od ręcznego szkicu i będziemy bawili się w nasze tutaj zagadki rysunkowe. Ja przy okazji pokazuję Wam, że to było kolorowane kredkami szkolnymi, które tutaj mam. Są to kredki z różnej takiej kategorii. Mam tu na przykład kredki Koh-i-Noor podwójny kolorek, które też były używane. Gdzieś tam się ukryła przed nami kredka Colorino Artist, biała kredka Colorino. Nie chcę się pokazać na tym filmie. Nieważne, mam też kredki Lira, kredki Jestem Majewski, gdzieś były tutaj kredki Bambino, tak samo były w naszym filmie tu pokazane. Ja nie będę oczywiście mówić w tym odcinku o tym, jakie kredki należy używać, aby pokolorować ten obrazek. Po prostu traktujmy ten filmik jako taką naszą zabawę artystyczną. Oczywiście marka kredki nie ma tutaj znaczenia, chociaż szczerze mówiąc w tym odcinku najładniej się zachowywały kredki Faber-Castell Zamek. To są kredki szkolne, fajne kredki z ładną pigmentacją, ale w tym odcinku przede wszystkim, co warto podkreślić, większość tych kredek ma równe szanse. Ja w tym odcinku nie przykładam się do tego, żeby Wam opowiadać, która kredka ma akurat najlepszą pigmentację, która najlepiej zachowuje się na papierze, bo to jest taki właśnie rysunek, taki żartobliwy, taka praca, żeby pokazać, że każda kredka w tym odcinku ma równe szanse. Bo nie opowiadamy tutaj o profesjonalnym rysowaniu w tym odcinku, ale bardziej o pewnych stwierdzeniach, które teoretycznie dotyczą rysowników pasjonatów, a inne dotyczą rysowników tych bardziej profesjonalnych, tych, którzy na przykład skończyli szkoły typu ASP, Akademię Sztuk Pięknych, czy chodzili do liceów profilowanych artystycznych. Więc opowiem Wam kilka twierdzeń, które dowiedziałam się w internecie i sprawdzimy, czy też spotkaliście się z tymi powiedzeniami, czy może jest to artystyczny mit, który gdzieś tam krąży w sieci. Może to bzdura, może prawda. Mam tutaj ciemną kredkę, bodajże kolor brązowy, ale gdyby to była czarna kredka, to ponoć, mam czarną kredkę, to ponoć osoby, które są pasjonatami, używają czarnej kredki do kolorowania cieni postaci, a osoby, które są bardziej nauczonymi rzemiosła artystycznego, nie malują cienia na czarny kolor. To znaczy malują cienie postaci, jak jest cień, postać idzie sobie po dwuwymiarowym świecie, to teoretycznie ich cień będzie ciemny, będzie jakby czernią, ale to nie będzie czerń kredka, tylko to będzie czerń, jeśli to jest czerń, która została stworzona z kilkunastu kolorów, które dadzą nam jakiś tam cień. Więc osoby, które są pasjonatami, prędzej użyją czarnego koloru do zrobienia cienia, a osoby, które są po ASP, nie, to jest grzech, nie wolno używać czarnej kredki do robienia cieni. Jest kolor biały, trafił się akurat Faber-Castell Zamek i tak, Faber-Castell Zamek to są kredki, które mnie trochę rozbawiają, bo one mają tutaj taki, nie wiem czy widzicie, taki fragment, że można podpisać, że ta kredka należy na przykład do Justyny. Więc mamy kolejny mit na temat kredek, mianowicie, że biały kolor, pierwsza Wasza myśl, jak kupiliście kredki, na przykład 12 kolorów, jest tam biały kolor i pierwsza myśl, po co mi ten biały kolor? No bo jak mam kartkę czerwoną czy kartkę czarną, no to będę widzieć, że biały kolor to wtedy się przyda, bo można tym coś narysować.
Osoby, które są bardziej osobami takimi niesamoukami, bardziej profesjonalnymi rysownikami, to ponoć używają białego koloru wtedy, kiedy chcą na przykład pokazać refleksy światła na postaci, ewentualnie kiedy chcą rozjaśnić jakiś ten kolor tej postaci. I o ile ta druga strona medalu wydaje się być całkiem fajnym pomysłem, żeby rozjaśnić lub pokazać refleksy światła w naszym rysunku, o tyle pierwsza rzecz, taką bez bicia, kiedy zaczynamy się uczyć rysować, to jest wtedy, że używamy białej kredki na czarnej kartce, bo ją widać. I powiem szczerze, że też osobiście miałam takie refleksy, że biała kredka to się nadaje do tego, żeby narysować nią na czarnym tle. Na czarnym papierze białą kredką, bo ją widać. Też również jako taki pasjonata też miałam pierwszą myśl. Dopiero z czasem przyszło mi do głowy, że białą kredkę faktycznie można stosować jako taki błysk wokół, kolorowanie, ale co tego błysku nawet wokół. Gdy miałam białą kartkę i kolorowałam postać na białym tle, to czasami przecież nie widzę za bardzo, czy mam białą kartkę, czy mam to poprawić jeszcze białą kredką. Przecież nie za bardzo to widać. Żeby przekonać się, że biała kredka się przydaje do rysowania błysku wokół, to czasami warto poszukać sobie kredki szarej, lekko zacieniować oko i potem poprawić białym kolorem. I wtedy wydaje się, że biała kredka faktycznie to jest ładne połączenie. Pierw stosujemy szary kolor, lekko kolorujemy nasze oko, potem białym kolorem poprawiamy to miejsce, gdzie jest niby błysk wokół animowanej postaci, czy właśnie postaci rysowanej. Jak biała kredka wydaje się być całkiem fajnym rozwiązaniem przy futerku szarego kotka. Zwłaszcza to widać, więc mamy 3 kredki, które fajnie się kompozycyjnie układają, bo mamy czarną kredkę, szarą, białą kredkę i idziemy do kolejnego zagadnienia. Czy osoby, które są pasjonatami, wolą bardziej kredki miękkie czy twarde? Ja jako typowy pasjonata zdecydowanie preferuję kredki twarde, ponieważ z jednej strony mogą być one zaostrzone bardziej, ale z drugiej strony, kiedy malujesz kredką twardą, taką twardszą, nie miększą, czyli taką bardziej nie jak rozchodzącą się jak pastel, to kiedy malujesz taką kredką delikatnie, to wiesz, że na pewno wyjdzie taki lekko pastelowy, taki delikatny kolor. Jak dasz średni nacisk, to powinien być odcień średni, a jak dasz z całej siły kredkę, to będzie to już taki bardziej kolor mocniejszy. Kiedy ja używam sobie czasami lupy do malowania, oddaję tych kolorów, które są na papierze, bo te kolory mogą być albo lekko mocniejsze, albo bardziej pastelowe, to przynajmniej mogę pamiętać, jakim naciskiem kolorowałam daną rzecz, to wiem, że ta postać raczej będzie jasna lub raczej będzie ciemna. Osoby, które są bardziej profesjonalnymi rysownikami, teoretycznie, według tego mitu w internecie, który jest czasami podawany, preferują kredki tak zwane miękkie. Bo kredka miękka, w zależności czy mocniej trzymacie tą kredkę, czy delikatnie, to pigment zawsze rozchodzi się prawie tak samo. Dlatego też kredki miękkie, takie bardzo masełkowe, to nie jest moja ulubiona strona po prostu artystycznego życia, tak to ładnie nazwę. I może z tego powodu ja na przykład, nie wiem jak wy, ale gdybym brać pod uwagę te mity, o którym dzisiaj wam w tym przezabawnym odcinku powiedziałam, to po pierwsze, kredką czarną rysowałabym najchętniej cienie postaci. Chociaż z biegiem lat nauczyłam się, że rzeczywiście, żeby robić cienie postaci, można też używać innych kolorów. Biała kredka najlepiej się sprawdza na kolorowej kartce, niekoniecznie jako cień, błysk dla postaci, chodzi mi o błyski na futerku postaci, lub jako błysk wokół. Pomysł, żeby na kredkę na przykład szarą, niebieską lub inną malować w różny sposób, mocniej lub delikatniej, a potem ten kolor blendować, czyli na przykład pozbywać się właśnie tych, czyli dociskamy na nasz zacieniowany rysunek jakąś kredką, żeby pozbyć się tego wrażenia, że te kredki mają prześwity, to też wyniosłam raczej z biegiem lat, tego się dowiedziałam, aniż
żeby to było tak pierwszy odruch w rysowaniu, bo bardziej po amatorsku białą kredkę używałabym na ciemnym tle. Szarą kredkę też raczej bym używała niekoniecznie jako uzupełnienie dla białej kredki, chociaż jest to bardzo fajne połączenie. Tak jak Wam powiedziałam, pierw używacie koloru jakiegoś ulubionego szarego, bawicie się w różny sposób naciskiem, a potem korygujecie to białym kolorem. Jest to bardzo ładny sposób. Blendować oczywiście można również kolorami innymi, do czego Was zachęcam, bo wtedy te kolory nie są takie wyblakłe. Ale ja na przykład raczej wolałabym nie blendować kolorów tak stricte, tylko używać z różnym naciskiem jednego koloru, co najwyżej obok właśnie używać koloru podobnego i w taki zabieg robiłam właśnie w przypadku tych naszych tutaj kredek szkolnych, kredek dla właśnie edukacji, pierwszej edukacji artystycznej, gdzie wcale nie bawiłam się w ileś tych warstw. Bo jeszcze kolejną cechą, przepraszam, która mi wyleciała z głowy, a która się przecież przewija na wszystkich kanałach artystycznych, to jest rysuj jak największą ilością warstw koloru. Teoretycznie, kiedy używamy na przykład koloru niebieskiego, jednego koloru, pierw delikatnie malujemy tą kredką leciutko, potem średnio, potem mocno, to już tak naprawdę mamy 3 warstwy. Ale czy jako pasjonat, kiedy stawiamy pierwsze kroki w rysowaniu, nazywamy to warstwami? Zastanówmy się nad tym. Kolorowanie, niekoniecznie blendowanie, ale właśnie używanie obok siebie bardzo podobnych kolorów z mocnym dociskiem, to też daje ładny efekt w przypadku pigmentu kredek. I wtedy nie ma znaczenia, czy używacie bardziej profesjonalnych lub mniej profesjonalnych narzędzi, bo też można uzyskać ciekawy efekt. Myślę, że to widać zwłaszcza w tym filmie, kiedy maluję kredkami Bambino, które mają bardzo delikatny pigment, a jednak jak nawet na szorstkim papierze mocno dociśniecie kredkę Bambino, to też jakoś ten kolor widać. Zatem podsumowując, gdybym miała opowiadać dalej o kredkach, czyli typowy artysta, typowy bardziej według mitów w internecie, profesjonalista używałby miękkich kredek. Te kredki miękkie najlepiej to by używał na tak zwanych warstwach, czyli brał żółtą kredkę, w tym samym miejscu poprawiał pomarańczowym, potem dawał czerwony i jeszcze kolejny kolor i kolejny i dopiero byłby efekt końcowy. Te dawanie kilkunastu warstw pomieszanych dawałoby takie wrażenie, że nasz rysunek nie miałby takich białych, charakterystycznych prześwitów dla kredek. Kolejną cechą profesjonalisty byłoby raczej nie unikanie koloru czarnego jako koloru do cieni zwłaszcza. Według profesjonalisty ten zestaw, który tu posiadam w ręce, czyli szary kolor, biały, błękity, niebieskie, dałyby lepszy cień niż czarny kolor. Taka ciekawostka. I raczej osoba profesjonalna nie bawiłaby się w używanie kredek szkolnych, bo to trochę obciach. Tak przynajmniej podają różne mądrości w internecie. Co robiłby za to pasjonata? Używałby koloru czarnego do cieni, oczywiście. Kolor biały w pierwszej kolejności kojarzyłby mu się z nakładaniem białego koloru na ciemną kartkę, bo go widać. Jeśli już mieszanie kolorów, to podejrzewam, że skupilibyśmy się na mieszaniu może maksymalnie 3 kolorów ze sobą, a najlepiej w tym rysowaniu jednego koloru i delikatnie po kładzeniu obok siebie podobnego koloru, żeby uniknąć tych słynnych prześwitów. A jeszcze innym sposobem takiego samouka, co potem, co ciekawe, również jest używane przez osoby bardziej profesjonalne, byłoby malowanie rysunku pierwszej tej warstwy, na przykład markerami lub pisakami, a potem poprawianie detali kredkami lub kolorowanie całego rysunku wcześniej narysowanego pisakami, żeby po pierwsze nie było prześwitów, a po drugie kolory się bardzo ładnie wtedy zachowują. Wiem, bo przez całe lata tak robiłam, niestety nie miałam okazji mieć do czynienia z profesjonalną edukacją artystyczną, więc kiedy ja czytałam takie różne ciekawostki lub słuchałam różnych opinii w internecie i dzisiaj po prostu chciałam zrobić tylko taki humorystyczny filmik, gdzie ja używam nawet dla żartu właśnie kredek szkolnych w zasadzie, kiedy próbuję tak naprawdę wycisnąć co najlepsze z kredek szkolnych
i sprawdzić, czy nie będzie wstydu z tym rysunkiem, nazwijmy to po imieniu. I przy okazji chciałabym w tym odcinku powspominać Wam, jakie były moje przygody z rysowaniem. Że ja właśnie rysowałam bardzo dużo w ten sposób, jak rysują też osoby, które zaczynają swoją przygodę z rysunkiem. Że tak naprawdę na zasadzie obserwacji przychodziło mi to, żeby się nauczyć mieszać kolory ze sobą, zwłaszcza jak był kolor zielony i na przykład przypadkiem narysowało się na niebiesko trawę, to przypominam, że wystarczy wziąć kolor niebieski i żółty, to da nam kolor zielony. Ten sposób działa również z pisakami. Niebieski pisak z nałożeniem żółtej kredki na niebieskim pisaku też da kolor zielony. Więc tak to wygląda taka zabawa z rysunkiem, że o ile włączenie dwóch, trzech kolorów ze sobą jest dla pasjonaty czymś tak naprawdę zwyczajnym, nawet łączenie większej ilości kolorów zabawy jest dla pasjonaty czymś zwyczajnym, o ile nazywanie tego wszystkiego, że to jest malowanie na warstwach, już takie tajniki, które według przynajmniej tutaj opinii w internecie również, to są takie jakby rzeczy dostępne dla wtajemniczonych. Traktujcie ten film, tak jak powiedziałam, jako po prostu zabawę. Traktujcie to jako mrugnięcie jednym okiem, że to jest takie zabawne. Tak się opowiada w rysowniczych stronach, że na szkic mówi się line art, czyli po angielsku, a nie szkic, bo to trochę obciachowo. Ale na pewno? Czy obciachowe? Właśnie, napiszcie mi proszę pod tym filmem, jakie wy znacie takie tajniki, mity, które są nieodłączne ze światem rysowniczym i czy wy się z tym zgadzacie, czy nie. Ja tutaj nie neguję żadnej profesjonalnej edukacji artystycznej, ale podaję na przykładzie kredek, jak różny sposób patrzenia na rysowanie ma profesjonalista, a jaki ma pasjonata. I czy w was jest więcej pasjonaty, czy profesjonalisty? Zawsze staram się rysować jak najlepiej, przynajmniej na ten czas, na te moje umiejętności, jakie posiadam obecnie, żeby ten rysunek, jak to się mówi, wstydu żeby nie było. Oczywiście to może wychodzić mi w sposób różny, tak samo jak i Wam. Traktujmy rysowanie również jako dobrą zabawę, nie spinajmy się aż tak, aczkolwiek w ramach naszych możliwości starajmy się uczyć nowych rzeczy, bo i czemu nie. To taki mój rysunkowy tutaj po prostu filmik, trochę na motywację, bo nie ukrywam, że w tym czasie to nam się bardzo mocno przyda taka motywacja wspólna do robienia nowych rzeczy. Rysujmy, fotografujmy, cieszmy się, zajmijmy troszeczkę naszą głowę, bo niestety dookoła, jak dobrze wiecie, napływają do nas nie za bardzo ciekawe informacje, więc trzymajcie się zdrowo, uważajcie na siebie. No i rysujcie po prostu. To do zobaczenia i proszę napiszcie pod tym filmem, jakie wy znacie ciekawostki ze świata rysowniczego. Spójrzmy na to z przymrużeniem oka i dobrze się bawmy. To na razie, dzięki za uwagę, pa!